W dzisiejszym filmie zobaczycie nagrania przedstawiające niewyjaśnione zjawiska, które wymykają się logice. Przyjrzymy się spotkaniom z istotami, których nie potrafią wytłumaczyć nawet najwięksi sceptycy. W październiku 1942 roku elitarny oddział zwiadowczy wkroczył w sam środek koszmaru, o którym oficjalna historia milczy do dziś. Misja w gęstych lasach szybko przestała być zwykłym rozpoznaniem, gdy żołnierze natknęli się na betonowe monolity projektu Werewolf, ukryte głęboko pod ziemią. Powietrze wewnątrz kompleksu było nasycone metalicznym odorem krwi i ozonu, a ściany laboratoriów pokrywały instrukcje dotyczące procedur wykraczających poza granice ludzkiej etyki. W głównych sektorach badawczych żołnierze stanęli przed rzędami wzmocnionych cel, w których naziści przetrzymywali obiekty testowe poddane nieludzkim modyfikacjom. Projekt Werewolf dążył do stworzenia biologicznej maszyny do zabijania poprzez całkowite usunięcie układu limbicznego i zastąpienie go syntetycznymi stymulantami agresji. Istoty te, choć kiedyś były ludźmi, posiadały teraz nienaturalnie wydłużone kończyny, skórę o teksturze twardej gumy i zęby, które zostały chirurgicznie zmodyfikowane w celu zadawania śmiertelnych ran szarpanych. Podczas gdy oddział próbował zabezpieczyć dowody tej makabry, doszło do awarii systemu zasilania, co pozwoliło pierwszej grupie istot na wydostanie się z kadzi. Wybuchła rzeź, w której broń palna okazała się bezużyteczna, ponieważ kule grzęzły w zmutowanej tkance, a rany niemal natychmiast przestawały krwawić. Istoty poruszały się w absolutnej ciszy, wykorzystując cienie pod sufitem i szyby wentylacyjne, by eliminować żołnierzy jednego po drugim. Nie kierowały się taktyką, lecz czystym, zaprogramowanym instynktem drapieżnika, który nie odczuwał strachu ani bólu. Jeden z naukowców, który nie zdołał uciec przed nadejściem oddziału, został dosłownie rozerwany na strzępy przez własne dzieło, co tylko potwierdziło, że eksperyment wymknął się spod jakiejkolwiek kontroli. Kiedy jedyny ocalały żołnierz wydostał się na powierzchnię, widział jeszcze w świetle księżyca zarysy potężnych postaci skaczących z nienaturalną gracją między drzewami, co sugerowało, że część tych istot uciekła w głąb lasu. Ostatecznie cały kompleks został zrównany z ziemią przez nalot dywanowy, który miał za zadanie wypalić wszelkie ślady po tym, co działo się w 1942 roku. Jednakże dokumentacja techniczna i wyniki badań nad procesem regeneracji tkanek znikły wraz z częścią personelu jeszcze przed przybyciem wsparcia. To, co wydarzyło się w tamtym lesie, pozostawiło po sobie jedynie legendę o armii, która nie potrzebowała snu ani litości, oraz pytania o to, czy fundamenty tego projektu nie stały się po wojnie bazą dla zupełnie nowych, jeszcze bardziej utajnionych eksperymentów genetycznych. W trakcie starcia w październiku 1942 roku żołnierze odkryli, że jedyną barierą, która była w stanie powstrzymać te istoty, był bezpośredni kontakt z ogniem. W momencie,
Gdy płomienie dotykały ich nienaturalnie twardej, szarej skóry, istoty wpadały w stan całkowitego oszołomienia, wydając z siebie wysokie, świdrujące w uszach dźwięki, które przypominały bardziej pisk uszkodzonej maszyny niż krzyk żywego stworzenia. Ogień trwale niszczył strukturę ich tkanki, uniemożliwiając procesy biologicznej naprawy, którymi tak szczycili się naukowcy projektu. Proces regeneracji po postrzałach był natomiast najbardziej makabrycznym elementem ich fizjologii. Gdy kula uderzała w ciało takiej istoty, rana nie krwawiła w sposób tradycyjny. Zamiast tego, tkanka wokół wlotu zaczynała gwałtownie pulsować i twardnieć, zmieniając kolor na ciemnofioletowy. W ciągu zaledwie kilku sekund od trafienia, mięśnie pod skórą wykonywały gwałtowny skurcz, który dosłownie wypychał ołowiany pocisk na zewnątrz. Zaraz potem otwór po kuli zamykał się, pozostawiając jedynie gładką, białawą bliznę, która po minucie stawała się całkowicie niewidoczna. Żołnierze opisywali to jako nienaturalne gotowanie się mięsa pod skórą, co pozwalało potworom kontynuować atak nawet po otrzymaniu serii z broni maszynowej prosto w klatkę piersiową. To właśnie ta zdolność do natychmiastowej rekonstrukcji komórkowej sprawiała, że jednostki Werewolf były uznawane za niezniszczalne w konwencjonalnej walce. Podczas sekcji jednego z poległych obiektów, którą przeprowadzono jeszcze przed ewakuacją, odkryto, że ich narządy wewnętrzne były otoczone dodatkową warstwą chrzęstną, chroniącą najważniejsze funkcje życiowe przed wstrząsem hydrodynamicznym wywołanym uderzeniem pocisku. Każda komórka ich organizmu była zaprojektowana tak, aby przetrwać w najbardziej ekstremalnych warunkach, co czyniło z nich idealne narzędzia oblężnicze, zdolne do przełamywania linii frontu bez względu na straty. Film na kanale Strange Spatin stanowi szczegółową analizę nagrania, które rzekomo przedstawia legendarne stworzenie znane jako Dogman w miejscowości Bladenborough w Karolinie Północnej. Cała historia opiera się na krótkim klipie z kamery samochodowej, na którym widać, jak auto wjeżdża nocą na leśny podjazd, a jego światła nagle oświetlają wysoką, humanoidalną postać o psich cechach stojącą przy kabinie. W momencie oświetlenia postać zaczyna uciekać w stronę gęstych drzew, co wywołuje słyszalną na nagraniu, gwałtowną reakcję kierowcy. Poddaje ten materiał rygorystycznej ocenie, wskazując na szereg dowodów świadczących o tym, że mamy do czynienia z celową mistyfikacją. Pierwszym argumentem przeciwko autentyczności nagrania jest nielogiczne zachowanie rzekomego drapieżnika, który jako zwierzę o wyostrzonych zmysłach powinien usłyszeć nadjeżdżający, głośny samochód znacznie wcześniej i skryć się w mroku, zamiast stać nieruchomo do ostatniej chwili. Fakt, że postać zaczyna biec dokładnie w momencie, gdy wpada w pełne światło reflektorów, sugeruje, że scena została wyreżyserowana, a osoba w kostiumie czekała na konkretny sygnał, by zacząć się poruszać. Kolejnym kluczowym dowodem jest anatomia postaci, która na filmie stoi nienaturalnie prosto jak człowiek, podczas gdy świadkowie rzekomych spotkań z Dogmanem opisują te stworzenia jako mające znacznie dłuższe ręce sięgające poniżej kolan oraz budowę nóg typową dla psowatych, polegającą na chodzeniu na palcach. Analiza sposobu poruszania się postaci ujawnia dodatkowe nieścisłości, ponieważ bieg wydaje się niezdarny i ociężały, co autor określa mianem ruchu komicznego. Wygląda to tak, jakby osoba w kostiumie miała na sobie duże, sztywne nakładki na buty, które zmuszają ją do nienaturalnego stawiania kroków, co całkowicie przeczy opisom Dogmanów jako istot niezwykle szybkich i zwinnych. Ostateczna konkluzja materiału nie pozostawia złudzeń, że nagranie z podjazdu to po prostu człowiek w tanim przebraniu. Historia przedstawiona w nagraniu skupia się przede wszystkim na postaci Randiego Brissona, który jest uznawany za jednego z najbardziej wiarygodnych badaczy zajmujących się dokumentowaniem Wielkiej Stopy. Jest on rdzennym mieszkańcem południowo-zachodniej Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i od wielu lat regularnie napotyka te istoty w swoich rodzinnych stronach. Jest to człowiek niezwykle skromny, który nie szuka rozgłosu ani zysku, a swoimi odkryciami dzieli się jedynie z wąskim gronem zaufanych osób, co nadaje jego relacjom ogromną wiarygodność. Randy Brisson zdołał wielokrotnie udokumentować obecność tych istot, a jednym z najbardziej wstrząsających dowodów jest seria zdjęć przedstawiająca twarz stworzenia spoglądającego na niego zza pnia drzewa. Autor relacji wspomina, że w momencie wykonywania tych fotografii istota wydawała w stronę Randiego groźne, syczące dźwięki.
Na kolejnych klatkach zdjęć można dostrzec subtelne zmiany w mimice, takie jak otwierające się usta, co świadczy o tym, że nie był to statyczny obiekt, lecz żywa istota. Randy zarejestrował również na wideo postać o charakterystycznym czerwonobrązowym futrze oraz sfotografował sylwetkę oddalającą się w głąb lasu tuż po tym, jak w stronę jego rodziny rzucano kamienie. W nagraniu poruszany jest także temat innych krążących dowodów, w tym zdjęcia wykonanego rzekomo przez pewną panią biolog przy użyciu profesjonalnego sprzętu noktowizyjnego. Fotografia ta ukazuje twarz o bardzo ludzkich rysach, ale z charakterystycznym płaskim nosem i szerokimi ustami, co idealnie pokrywa się z opisami większości świadków. Choć później pojawiły się głosy sugerujące, że może to być makieta stworzona w celu dezinformacji, autor materiału zaznacza, że autentyczne wizerunki tych istot budzą w ludziach pierwotny strach, który często prowadzi do natychmiastowego wypierania faktów. Całość opowieści przedstawia Brissona jako człowieka, który żyje w bliskim sąsiedztwie tych istot i posiada o nich wiedzę znacznie wykraczającą poza to, co akceptuje oficjalna nauka. Podkreśla się, że Randy wielokrotnie zabierał w las inne osoby, które na własne oczy doświadczały przerażających spotkań, co tylko potwierdza, że jego wieloletnia praca nie jest wynikiem wyobraźni, lecz realnych interakcji z nieznanym gatunkiem zamieszkującym lasy Kolumbii Brytyjskiej. Historia Patryka z lata 2009 roku w North Reigate w stanie Vermont jest najbardziej szczegółową relacją w tym nagraniu. Wszystko zaczęło się późną nocą, gdy Patrick wraz z dwoma przyjaciółmi, Kylem i Mike'iem, przebywali w biurze na tyłach domu wujka jednego z nich. Okno w pomieszczeniu było lekko uchylone, co pozwoliło im usłyszeć wyraźne szelesty w liściach dochodzące z ogrodu. Kyle przyniósł z kuchni latarkę i zaczął omiatać nią teren, spodziewając się zobaczyć jelenia, ale zamiast tego strumień światła trafił bezpośrednio na potężną, owłosioną postać stojącą tuż obok szopy na drewno. Szopa ta miała około 3 metrów wysokości, a istota była niemal jej wzrostu, co Patrick ocenił na solidne 2,5 metra. Stworzenie stało całkowicie wyprostowane, a jego jedna ręka spoczywała swobodnie na dachu szopy, co świadczyło o ogromnym zasięgu ramion. Na nagraniu Patrick opisuje moment, w którym istota powoli odwróciła głowę w stronę okna, a jej oczy zaiskrzyły, odbijając blask latarki. Trójka młodych mężczyzn zamarła w bezruchu. Patrick wspomina, że Kyle trzymał latarkę w jednym miejscu przez blisko 2 minuty, a oni po prostu wpatrywali się w tę nienaturalną postać, nie będąc w stanie uwierzyć w to, co widzą. Przerażenie było tak wielkie, że w końcu odsunęli się od szyby, wyłączyli monitor komputera, aby nie zdradzać swojej obecności światłem, i kucnęli na podłodze, szepcząc między sobą i próbując racjonalizować sytuację teorią o niedźwiedziu. Jednak około minuty później Patrick, który jako jedyny spoglądał jeszcze w stronę okna, zobaczył ciemny kształt głowy przesuwający się za szybą. Okno znajdowało się na wysokości ponad 2 metrów od ziemi, co oznaczało, że istota podeszła pod sam dom i zaglądała do środka. W tym momencie Patrick wpadł w panikę i rzucił się do ucieczki przez dom w stronę garażu, a stamtąd na piętro. Włączyli wszystkie dostępne reflektory oświetlające podwórko i nie zmrużyli oka aż do rana, nasłuchując każdego dźwięku z zewnątrz. Trauma tego spotkania powróciła następnego dnia po południu, gdy chłopcy jeździli rowerami po okolicznych drogach gruntowych, około 8 kilometrów od domu. Podczas postoju usłyszeli nagły, potężny huk, jakby ogromny głaz został rzucony o ziemię z taką siłą, że Patrick poczuł wibracje pod stopami. Zaraz po tym z lasu dobiegł ich przeszywający, ogłuszający ryk, który wywołał u nich natychmiastową reakcję ucieczkową. Patrick kończy swoją relację stwierdzeniem, że nigdy w życiu nie pedałował tak szybko, a to wydarzenie na zawsze zmieniło jego postrzeganie lasów w Vermont. To już wszystkie historie, które przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że te nagrania i relacje zostaną z Wami na dłużej. Jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu i doceniacie moją pracę nad wyszukiwaniem i analizowaniem tych mrocznych filmów, możecie też zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę pod filmem. To dla mnie najlepszy sygnał, że chcecie więcej takich treści i motywacja do dalszego działania. Dla tych z Was,
którzy chcieliby wesprzeć mój kanał nieco bardziej bezpośrednio, istnieje możliwość postawienia mi wirtualnej kawy. Każde takie wsparcie pomaga mi rozwijać kanał i poświęcać jeszcze więcej czasu na odkrywanie tego, co niewyjaśnione. Link do postawienia kawy znajdziecie na stronie głównej kanału. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do usłyszenia.